Ona widziała to, czego inni nie chcieli dostrzec. Diane Arbus była pionierką w świecie fotografii, odkrywającą niepokojące piękno w marginesach społeczeństwa. Jej zdjęcia pokazują nam świat outsiderów, osób wykluczonych, a także nasze najgłębsze lęki i fascynacje. Jedni uważają ją za odważną artystkę, inni za kontrowersyjną postać, która celowo podważała granice konwencjonalnej fotografii. Ale skąd wzięło się jej pragnienie dokumentowania tego, co ukryte, nieprzyjemne i czasami trudne do zniesienia? Wczesne życie i zainteresowanie fotografią. Diane Arbus urodziła się jako Diane Nemerow 14 marca 1923 roku w Nowym Jorku w zamożnej rodzinie żydowskich właścicieli domu towarowego Russex. Jej dzieciństwo naznaczone było dostatkiem, ale też izolacją. Rodzina pomimo swojego bogactwa często unikała konfrontacji z rzeczywistością, co sprawiło, że Diane czuła się oderwana od świata, w którym żyła. Od najmłodszych lat marzyła o eksplorowaniu miejsc i ludzi, których jej rodzina uznawała za innych lub dziwnych. Ta fascynacja odmiennością z biegiem lat miała stać się podstawą jej twórczości. Wczesne zainteresowanie sztuką. Diane dorastała w artystycznym środowisku, ale jej pierwsze kroki w fotografii były związane z mężem, Alanem Arbus, którego poślubiła w wieku 18 lat. Alan był utalentowanym fotografem i to właśnie z nim Diane zaczęła swoją karierę w latach 40., pracując nad komercyjnymi zdjęciami modowymi. Para zdobywała zlecenia dla prestiżowych magazynów takich jak Vogue czy Harper's Bazaar, ale Diane szybko zdawała sobie sprawę, że praca w branży mody nie przynosi jej spełnienia. Przełom w karierze i odejście od mody. Pod koniec lat 50. Diane Arbus przeżyła twórczy przełom. Porzuciła świat mody, aby skupić się na fotografii dokumentalnej, która pozwalała jej zgłębiać się w tematykę, która naprawdę ją fascynowała. Zaczęła studiować u Lisette Model, słynnej fotografki, która nauczyła ją, że prawdziwa fotografia to nie kwestia techniki, ale odwagi w odkrywaniu prawdy o ludziach i ich różnorodności. Diane zrozumiała, że chciała fotografować osoby, które społeczeństwo odrzucało, pomijane lub uznawane za dziwaczne, cyrkowców, transwestytów, ludzi z deformacjami ciała i wszelkich outsiderów. Jak powiedziała sama Diane, myślę, że fotografuję to, czego się boję. Chcę, aby ludzie widzieli to, czego nie dostrzegają, a może boją się zobaczyć. W swoich fotografiach zaczęła szukać intymności, emocji i prawdy, która często skrywa się pod warstwami społecznych norm i uprzedzeń. Ikoniczne zdjęcia i ich znaczenie. Diane uwieczniła wielu ludzi, których istnienia większość społeczeństwa nie chciała przyjąć do świadomości. Jednym z jej najsłynniejszych zdjęć jest portret młodego chłopca z Central Parku, który trzyma w dłoni granat, zabawkę. Jego wykrzywiona z napięcia twarz ukazuje coś więcej niż tylko dziecięcy gniew. To portret bezbronności i niepokoju, który może kryć się w każdym z nas. Arbus sama przyznała, że sesja ta była pełna emocji, a chłopiec początkowo zachowywał się zupełnie normalnie, dopóki nie podburzyła go do ukazania swojej dzikiej strony. Kolejny przykład to Identical Twins z 1967 roku, na którym dwie dziewczynki stoją obok siebie w identycznych sukienkach, ale z wyrazami twarzy, które różnią się niemal niezauważalnie. Zdjęcie to inspirowało wiele późniejszych twórców, w tym Stanleya Kubricka, przy tworzeniu postaci bliźniaczek w Lśnieniu. To niepokojące, surrealistyczne ujęcie pokazuje, jak Arbus potrafiła uchwycić subtelne różnice między pozorami a rzeczywistością. Diane fotografowała także ludzi takich jak Giant Jewish Family at Home in the Bronx, gdzie każda twarz i postać opowiadała swoją własną, nieoczywistą historię. W jej pracy zawsze chodziło o szczerość i autentyczność, a jej portrety wciągały widza w świat, który był zarówno fascynujący, jak i niepokojący. Arbus spędzała godziny z ludźmi, których fotografowała, budując relacje, która umożliwiała im ukazanie swojej prawdziwej natury. Dla Diane fotografia była narzędziem do zrozumienia i odkrywania zarówno inności, jak i uniwersalnych cech ludzkich. Styl, filozofia i kontrowersje. Diane Arbus była znana nie tylko ze swojego wyboru tematów, ale także ze swojego niekonwencjonalnego podejścia do fotografii. Jej styl to bezpośredniość, brutalna szczerość i surrealistyczne piękno, które sprawiało, że odbiorcy czuli się jednocześnie zafascynowani i zaniepokojeni. Wiele osób zarzucało jej, że żeruje na swoich modelach, ukazując ich w sposób, który miał wywołać u widza szok lub dyskomfort. Ale Arbus stwierdziła, że nigdy nie fotografowała ludzi w sposób, który uważałaby za niesprawiedliwy. Wierzyła, że jej praca daje głos tym, którzy byli pomijani i że ukazuje ich godność oraz siłę. Trudne zakończenie i jej dziedzictwo.
Niestety życie Diane było pełne niepokoju i zmagań z depresją. W 1971 roku, w wieku 48 lat, Arbus popełniła samobójstwo, pozostawiając po sobie kontrowersje, ale niezwykle wpływowe dziedzictwo. Jej prace do dziś inspirują fotografów i artystów, prowokując do dyskusji o tym, co oznacza być innym i jak społeczeństwo postrzega odmienność. Dziś zdjęcia Diane Arbus są wystawiane w najważniejszych muzeach na świecie, a jej wpływ na fotografię jest niepodważalny. Arbus nauczyła nas, że to, co uważamy za dziwne czy niepokojące, może być najbliższe prawdy o nas samych. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich historii o fotografach, dajcie znać w komentarzu, o kim powinien być następny odcinek. Zostaw suba, włącz dzwoneczek i cierpliwie wyczekuj następnego odcinka. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.